Od pola do stołu. To jest plantacja konopi, konopne pole, a to jest coś, co między innymi z tych konopi można zrobić, czyli konopny olejek. Partnerem dzisiejszego odcinka jest firma Erhelt, która robi takowe olejki i do której należy to pole. Dzisiaj, moi drodzy, będziemy poruszać się po okolicach podpoznańskich, wszakże samo miasto omijając. Będę pokazywał zarówno rzeczy wzniesione przez człowieka, jak i przez człowieka zasadzone. Na początku zacznijmy od tych wzniesionych i to zacznijmy z najwyższego tonu. Panie i panowie, przed wami i przede mną pałac w Rogalinie. Sama miejscowość Rogalin, nawet jeśli nie będziemy teraz skupiać się na pałacu, to niezwykle interesująca historyczna miejscówka, bowiem tutaj mieli kiedyś swój dwór arciszewscy. Wśród nich był i Krzysztof Arciszewski, postać zupełnie niezwykła, mianowicie generał artylerii króla Władysława IV, i potem banita, musiał uciekać z Polski i został w końcu admirałem floty niderlandzkiej. Nie wiemy, jak ów dwór wyglądał, natomiast wiemy, jak wygląda pałac. Pałac, który wybudował Kazimierz Raczyński mniej więcej w drugiej połowie XVIII wieku. Pałac, który w niemal niezmienionej formie przetrwał do dziś. Dwa najsłynniejsze księgozbiory ufundowane niegdyś przez arystokratyczne rody i przekazane narodowi to rzecz jasna biblioteki Osolińskich i Raczyńskich. Biblioteka Raczyńskich została założona w roku 1829 i przekazana Poznaniowi. Zatem to nie jest Biblioteka Raczyńskich, a zarazem jest to Biblioteka Raczyńskich. Jestem bowiem w pałacowej bibliotece. Zwróćcie Państwo uwagę na to, jak cudownie wygląda to wnętrze. Tak jakby właściciele wyszli stąd przed chwilą. Ono zostało niezwykle pieczołowicie zrekonstruowane. Zachowały się na szczęście szkice pałacowego architekta Zygmunta Händla i na ich podstawie oraz na podstawie zdjęć, bo Raczyńscy w roku 1939 obfotografowali pałac, na podstawie tego to wszystko odtworzono. Ile to kosztowało? Prawie 60 milionów złotych. Kto za to zapłacił? Unia Europejska i Norwegowie, fundusze norweskie. Wartością dodaną do pałacu, ale też wartością samą w sobie i prawdziwą perełką jest właśnie to miejsce, czyli Galeria Rogalińska. Niezwykły rozmach budynku, który zaczęto wznosić w roku 1910 siłami polskich, poznańskich architektów. To były czasy nasilonej germanizacji. Na skalę tego projektu z pewnością wpłynął ten oto obraz. To dziewica orleańska Matejki, rzecz namalowana dla Francuzów po upadku Komuny Paryskiej, jednak przez Francuzów niezrozumiana i kupiona przez założyciela tejże galerii, Edwarda Aleksandra Raczyńskiego. Tutaj mamy jego portret właśnie. Oto twórca tego cudu, portret nie byle jakiego pędzla. To jest mianowicie Jacek Malczewski. Zresztą Malczewskich jest tutaj znacznie więcej. Cała ściana Malczewskich.
Większość z tych obrazów przetrwała. One częściowo wiszą dokładnie w takim samym układzie i w tych samych salach, jak wisiały w roku 1926, bo mamy dokumentację niezwykle precyzyjną właśnie z tego roku. Niektóre z nich, a w dodatku niezwykle reprezentacyjne, obejrzeć można w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Ale powiadam wam, dla naszego malarstwa to miejsce jest po prostu bezcenne i warte osobnej wycieczki. Jeśli komuś malarstwo polskie nie wystarcza, to uprzejmie donoszę, że mamy tutaj również niezwykle interesującą kolekcję malarstwa cudzoziemskiego, głównie francuskiego, głównie z przełomu XIX i XX wieku. Na przykład ta sala poświęcona jest Bretanii. Dlaczego Bretanii? No bo po prostu tak jak u nas malarze wówczas jeździli na przykład na Podhale czy też Huculszczyznę, by pokazywać niezwykle malownicze ludzkie typy w noszonych na co dzień ludowych strojach, tak Francuzi jeździli do Bretanii. Tamtejsze kobiety nosiły na głowach takie niezwykłe białe czepki. Wyglądały w nich trochę jak zakonnice. Dzisiaj noszą je już tylko bardzo okazjonalnie. A jeśli w ogóle ktoś malarstwem nie jest zainteresowany, to być może zainteresuje go witraż. I to witraż nie byle jaki. Karpie, ale nie o to chodzi, że to są karpie. Chodzi o to, że ten witraż zrobił sam Tiffany. Tak, ten Tiffany, którego witraże są kopiowane w niezliczonej ilości lamp, ten Tiffany, którego nazwisko dało tytuł jednemu z najwspanialszych filmów na bazie cudownej książki Śniadanie u Tiffany'ego. Przeczytajcie, obejrzyjcie. Mowa była o tym, co człowiek wzniósł, więc powiedzmy teraz o tym, co człowiek zasadził. Tuż przy pałacu mamy park, cudowny park, park krajobrazowy w Dolinie Warty. A w tym parku między innymi mnóstwo dębów. Wśród nich prawdziwi Herkulesi, prawdziwe wielkoludy, prawdziwi Matuzalemowie. Lech, Czech i Rus oraz dąb Edwarda. Co ciekawe, te dęby, a są to dęby szypułkowe, po łacinie Quercus robur, otóż te dęby są ojcami i matkami zarazem wielu innych dębów, ponieważ korzysta się z ich nasion i sadzi dęby inne. Przed chwilą mieliśmy pałac, a teraz mamy zamek, bowiem przenieśliśmy się dosłownie kawałeczek dalej i jesteśmy już nie w Rogalinie, a w Kurniku. A z czego Kurnik słynie? No słynie właśnie z tego zamku. To jest rzecz nieobronna, bo to XVIII wiek w tej formie, która do dzisiaj syci oko, to jest rzecz romantyczna, postawiona w stylu mauretańskim. Ale co jest prawdziwym cymesikiem tutaj, mianowicie arboretum. Jedno z najwspanialszych, jeśli nie najwspanialsze w całej Polsce. A w tym arboretum rzeczy również, które do kulinariów i do przysłów mogą nawiązywać. No bo mówi się popularnie gruszki na wierzbie. No i to coś wygląda jak wierzba, ale to coś, postaram się wam zaraz pokazać, ma też małe, maleńkie gruszeczki. Gdzie się schowałyście? Jest. O, tutaj wyrośnie gruszka. Zatem co to jest? To nie jest żadna szczepionka, krzyżówka, dzieło inżynierów. To jest po prostu grusza wierzbolistna, odmiana kaukaska. Skąd takie wąskie liście? No bo pochodzi z gorącego miejsca. Zatem im mniejsze liście, tym mniejsze parowanie. Ja mam tutaj wielki liść, bo mój łeb jest ogromny, więc by jak najmniej parować, na razie zmykam do cienia. Kącika dendrologicznego ciąg dalszy. To niezwykle dumne, piękne i jakże rzadkie u nas drzewo to cypryśnik błotny.
zostało tutaj sprowadzone przez Tytusa Działyńskiego. Działyńscy to byli przez stulecia właściciele tejże realności. Zostało przez Tytusa sprowadzone w połowie XIX wieku, a pochodzi z Ameryki Północnej. Jest ono niezwykłe. Dlaczego? No zobaczcie tutaj. To są jego korzenie. Czemu one służą? To drzewo w naturalnym swoim środowisku rośnie na bagnach, rośnie na mokradłach. Zatem te korzenie oddechowe pomagają mu w wymianie gazowej, a również je stabilizują. No, w tamtych miejscach mamy bardzo często huragany, orkany, no Floryda na przykład. Zatem dzięki temu, że ma taką rozsianą stabilizację, może takie wichry przetrwać. No tutaj aż tak strasznie nie wieje, teren musi być podmokły. To jest drzewo iglaste, które wszakże zrzuca igły. No i co jeszcze? No w zasadzie informacje najważniejsze, ogólne. Arboretum to 30 hektarów. Ostatnim właścicielem zarówno zamku, jak i arboretum był Władysław Zamojski, który przekazał to wszystko na rzecz narodu polskiego. Ustanowił fundację. Zatem czyje to jest? Moje, twoje, nasze, wspólne. Miejscowość Zaniemyśl i Jezioro Raczyńskie nazywa się tak nie bez powodu, bowiem i Zaniemyśl to kiedyś były dobra Raczyńskich. Zresztą to jezioro jest ciągiem jezior rynnowych, które ciągną się od Kurnika aż tutaj. Dzisiaj to jest miejscowość letniskowa dla Poznania, no bo bardzo blisko leży. Ale wiąże się z nią historia, zresztą dość smutna, no bo ta wyspa nazywa się Wyspą Edwarda. Od Edwarda Raczyńskiego, który w roku 1845 niesłusznie oskarżony o malwersację przy budowie kaplicy na Ostrowie Tumskim, na tej właśnie wyspie popełnił samobójstwo, strzelając sobie w głowę z armatki wiwatówki, a za kulę w tej armatce miał srebrną główkę od cukiernicy. Skończmy z rzeczami smutnymi wszakże, gdyż dzisiaj tutaj tylko wywczas i wesele. Jak człowiek się kąpie długo w takiej wodzie, to chce mu się jeść i na to jest tutaj recepta, restauracja Pozytywka. Tradycja i nowoczesność. Ta zbitka wcale nie musi być paradoksem, wcale nie musi być kpiną, wcale nie musi być zaprzeczeniem jednego przez drugie. No bo tutaj mamy tradycyjne wielkopolskie dania podane w sposób nowoczesny i zarazem mamy ilustrację tezy, którą powtarzam wielokrotnie. Mianowicie takiej, że wielka jest siła wielkopolskiej tradycji i przywiązanie do niej. Ale jest to rozwijanie twórcze, dania z menu. Zobaczcie, za tym zawsze tęsknię, jak mnie w Wielkopolsce nie ma i zawsze to tutaj zamawiam. Czernina, czyli zupa najczęściej na kaczej krwi, choć zdarzają się wersje również na krwi gęsiej. Domowy makaron w środku. Zaraz sprawdzimy, czy jest to raczej ta wersja słodsza, czy też bardziej wytrawna, bo dodatek suszonych, wędzono suszonych owoców jest tutaj w wywarze niezbędny. Jest idealna, w zasadzie po środku, gdyż jest słodkawa, ale jest również kwaśna, pyszna. Podroby kacze się czuje. To jest coś, czego samym widokiem można się nasycić i nie jeść, patrzywszy tylko na to przez parę dni. Czyli niby zwykły schabowy, ale zarazem schabowy niezwykły, bowiem schabowy z kością, schabowy opanierowany, tak jest, w panko, do tego pyra, do tego gzik, więc mamy idealną Wielkopolskę na talerzu, ale mamy również moderną sałatę. Zobaczcie, ten pomidor został leciutko grillem chwycony, więc to jest sałatka ze zgrillowanych lekko jarzyn. A panierka i mięso? Panko. Jak ktoś raz spróbuje tejże japońskiej z pochodzenia panierki, będzie chciał ją jeść zawsze, jeśli oczywiście coś panierowania wymaga. Pierogi.
No, pierogi. To może brzmieć byle jak, ale może również kryć w sobie coś zachwycającego. Te pierogi są z farszem z dzika, podane w sosie grzybowym. Świetna rzecz. Ciasto nie rozglaździane, ciasto jędrne, dużo treści w środku, dobry farsz, bardzo intensywny sos i pierogi na słodko, pierogi z jabłkami. No to też brzmi banalnie, ale wcale banalne nie musi być, ponieważ tutaj mamy farsz z jabłek, które zostały wcześniej rozpieczone. No więc rozpieczone jabłka po prostu smakują lepiej. Dobra, za duży kawał. Tak, mamusiu, pamiętam, nie będę sobie pakował do gęby ogromnych kęsów jedzenia. Sos waniliowy, zdaje się. Nie, to jest biała czekolada. Słuchajcie, kompozycja wyborna. Co mi jeszcze przychodzi do głowy? No właśnie wspomniane podejście do miejscowej kuchni. Zaniemyśl, czyli okolica wywczasowa dla poznaniaków. Przyjeżdżają tu poznaniacy i jedzą wielkopolską kuchnię. A co się na przykład dzieje na Podhalu? Oczywiście mamy tam mnóstwo miejsc z kuchnią podhalańską, ale górale na co dzień tego nie jedzą. To jest dla ceprów gotowane. Tutaj duma z tego, co się lokalnie ma, jest wielka i powiadam wam, jest ona twórcza. Czernina. Czernina. To jest, drodzy Państwo, skład kolejki wąskotorowej, która kursuje dzisiaj z Zaniemyśla do Środy Wielkopolskiej. Ale jest to również, a może nawet przede wszystkim, dowód na to, co oznacza lokalne przywiązanie do tradycji. I dowód na to, co zdziałać może ludzka inicjatywa skupiona w samorządzie i w małych ojczyznach. Bowiem takie wąskotorowe kolejki tę część Wielkopolski pokrywały gęstą siecią do I wojny światowej. Potem upadek, potem zanik. I teraz dzięki działalności entuzjastów, właśnie takich ludzi jak ten pan tutaj między innymi, ta kolejka znowu kursuje. Więcej szczegółów już wkrótce, a na razie rzut oka na lokomotywę. Skład ciągnie lokomotywa z roku 1951 PX48. Owa kolej zaczęła swoją działalność w roku 1902. Łączyła Poznań z wieloma podpoznańskimi miejscowościami i wkrótce liczyła sobie blisko 100 kilometrów długości. Potem na przestrzeni dziejów zamierała, aż umarła całkowicie, ale z martwych wstała. Dzisiaj linia wiedzie tylko z Zaniemyśla do Środy Wielkopolskiej. To jest mniej więcej 12 kilometrów w jedną stronę. Można jechać tam i z powrotem. Podróż zajmuje mniej więcej godzinę, no ale to jest podróż niespieszna, bowiem człowiek jadąc takim składem przede wszystkim się tym cieszy. No i co tutaj jest najważniejsze? Mianowicie to, że
jakże często w skład naszego historycznego dziedzictwa włączamy przeważnie kurhany i pola bitew. Tymczasem zabytki techniki są również jego jakże istotnym fragmentem, więc nie zaniedbujmy tego, a zarazem oddajmy cześć tym, którzy ową kolejkę wskrzesili. Średzka Kolej Powiatowa. Pamiętajcie. Miejscowość Płaczki. Tutaj nie ma oficjalnego przystanku, ale że kolejka jedzie niespiesznie, a panowie w lokomotywie są niezwykle mili, więc pozwolili mi tu wyskoczyć. Po co? O, po coś oczywiście. Tak jest, dobrze widzicie, to jest plantacja marihuany. Nie będzie wszakże teraz mowy o jaraniu gandzi. Moje stanowisko w tej sprawie jest niezmienne. Jestem za legalizacją. Natomiast tu nie o to chodzi, bowiem ta marihuana nie zawiera w sobie prawie w ogóle albo zawiera tylko minimalne ilości THC. Ona ma dużo CBD i jest tutaj wysiana na całkowitym legalu. Ten, który bardziej wystaje z tego morza marihuany, to Michał Woźniak, współzałożyciel firmy Erhelt i współwłaściciel tego pola. Wy głównie produkujecie olejki, ale nie olejki oczywiście z THC, bo te byłyby w Polsce nielegalne, tylko z CBD. I czym się jedno od drugiego różni? THC ma właściwości odurzające, CBD nie, czyli THC daje nam to uczucie haju, które kojarzymy normalnie z konopiami i z marihuaną w takim potocznym odczuciu, a CBD pod tym względem jest dla naszego organizmu niegroźne, chociaż oba mają właściwości zdrowotne i medyczne. I relaksacyjne również. Owszem. I jak jest olejek jeszcze z melatoniną, to się po nim cudownie śpi. Tak, chociaż to jest kwestia już tego, jak te składniki naturalne działają na każdego człowieka indywidualnie. CBD potrafi działać tak wyciszająco na wiele osób, melatonina raczej typowo usypiająco, to trochę inne działo. A gdybym chciał porównać konopię, czyli roślinę, która kiedyś była powszechnie uprawiana w naszej strefie klimatycznej, do jakiejś innej z tropików, to chyba porównałbym ją do palmy kokosowej. No człowiek z palmy kokosowej wykorzystuje niemal wszystko. I kiedyś właśnie tak było z konopiami, no bo rytualnie, obrzędowo palono, prawda, marihuanę z THC i robili to również nasi przodkowie, ale przecież włókna z konopi, mnóstwo rzeczy. Powiedz o tym parę słów. Tak, to jest na przykład roślina w takiej dosyć wczesnej fazie wzrostu. Ona ma około 2 miesięcy w tym momencie. I to jest moment, w którym możemy sobie ją ściąć i zobaczyć. Ona byłaby idealna do tego, żeby ją ściąć w celu wykorzystania na włókna. Wtedy to włókno się zdejmuje z tej części i przerabia się na materiał lub papier lub do innych zastosowań. Jeśli chodzi o resztę rośliny, no to jeśli poczekamy kilka jeszcze tygodni, to ta środkowa część zbutwieje, zdewnieje i można ją przerobić na paździerz, który może być wykorzystywany w budownictwie. Jeśli poczekamy kolejne kilka tygodni, to na górze wykształcą się kwiatostany. My te kwiatostany suszymy i z nich robimy nasze oleje, ale można też zebrać z nich nasiona i te nasiona wykorzystać później w kuchni i pozyskać z tych nasion taki olej typowo kuchenny do zastosowań kulinarno-sałatkowych. No właśnie, bo to, co wy robicie, nosi terminologię olejek, no w zasadzie tylko po to, by to odróżnić od spożywczych olejów, Tak, czy też dokładnie. olei, no bo wasze się po prostu bierze dozownikiem na łyżeczkę i spożywa, a te spożywcze są używane do doprawiania potraw w Dokładnie. kuchni. Ile tu macie hektarów? Tutaj jest 4,5 hektara. To nie jest nasza jedyna uprawa, ale w tej lokalizacji jakby utrzymujemy nasze główne pole podpoznańskie, na którym prowadzimy różne eksperymenty i z którego powstaje znacząca część produktów Erhelt, ale nie wszystkie. A donosy na policję są częste?
Zdarzają się wizyty na komisariacie, ale w związku z tym, że jest to legalna uprawa, to ona jest zgłoszona i lokalny komisariat policji wie o tym, że w tej lokalizacji jest takie pole i że nie mają się czego obawiać i jest to pod kontrolą. No więc widzicie, są niektóre rzeczy bardzo przyjemne, w dodatku takie, które można robić całkowicie legalnie. Serdecznie Ci dziękuję. Ja postaram się jeszcze zilustrować za chwilę wykorzystanie marihuany, wykorzystanie konopi nie tylko w kuchni. Na początek jedna, ale ważna uwaga. Nie piszcie proszę, że bzdury opowiadam mówiąc, że to nie jest marihuana, gdyż nie ma THC. No nie ma, ale z botanicznego punktu widzenia to jest dokładnie to samo. Mówiłem, że będzie o jej innych, pozakulinarnych zastosowaniach również. No i mam na sobie fartuch. Normalnie go w takich sytuacjach nie wdziewam, ale on jest w 55% zrobiony z konopnych włókien właśnie. Zrobiony w Polsce. Przede mną, jeśli ktoś jest z Poznania, to już będzie wiedział, o co chodzi, bo przede mną składniki, mianowicie pyry, gorące, przed chwilą odcedzone, ugotowane w mundurkach oraz coś, co zaraz stanie się gzikiem, mianowicie twaróg, śmietana i różne inne dodatki. No więc będą to pyry z gzikiem. Moderne, konopne właśnie. Zaczynamy od rozrobienia twarogu. Różne są wersje gzika. Niektórzy dodają do niego zrumienionej bardzo mocno cebuli na przykład, ale ja nie będę dodawał cebuli zrumienionej. Dodam tutaj mianowicie piękną dymkę, bo akurat na nią jest najlepszy czas. Razem z przyległościami zielonymi. Więc to drobniutko i za chwilę do środka. Skoro tutaj jestem, to dodam jeszcze jednej zieloności. No wy jej nie macie, no bo takich świeżych liści konopnych kupić się nie da. Cała reszta jest do kupienia w specjalistycznych sklepach albo przez internet. Tak, to jest bardzo dobre. To jest zielone, orzechowo-orzeźwiające w smaku. No więc mówię wam, to będzie wspaniały gzik. I teraz to wszystko znajdzie się w misce. Doprawię to solą, pieprzem i dokładnie wymieszam. Wracając do odzieży z konopi, no to ona kiedyś była powszechna, tylko myśmy zapomnieli, jak się to robi, no bo odium było ogromne i negatywne i w ogóle zaniedbaliśmy tę jakże wspaniałą roślinę. Teraz trwają w kraju naszym próby, no i mamy eksperymentalne na razie wyroby odzieżowe, ale na przykład w Australii już kilkanaście lat temu kupiłem sobie koszulę zrobioną w 100% z włókien konopnych. Mam ją do dzisiaj i nie jest na mnie w dalszym ciągu za ciasna. No to, że nie jest za duża, to jasne, ale za ciasna też nie. Siekam rzodkiewkę. Cienkie, jak najcieńsze talarki. To są nasiona konopi, które mają cudowny, orzechowy posmak. Pierwszy raz z wykorzystaniem ich spożywczym spotkałem się dawno temu, no bo kilkanaście lat temu na Łotwie. Tam robi się tradycyjnie masło właśnie z takimi prażonymi nasionami. Robi się od stuleci. Chciałem wtedy to przywieźć do domu, ale właśnie ta jakże niesłuszna i jakże zła sława powstrzymała mnie przed tym. No, jeszcze celnicy chyba wtedy nawet byli, no i otworzyłby to celnik i powiedziałby, co to jest. Ja bym się musiał tłumaczyć. No kompletny kretynizm. Zatem dodaję tutaj trochę do środka, ale będę też tym wszystko posypywał. Dobra, tutaj trochę miejsca jest potrzebne i łyżka, bo te ziemniaki są naprawdę gorące. I teraz trzeba je otworzyć. No również po to, byście zobaczyli ich piękne wnętrze. Ziemniaki mają piękne wnętrza. No w końcu jesteśmy w Pyrlandii. Więc teraz ułóżmy sobie te ziemniaki tutaj, a otwarte są po to, by można było je czymś napoić. No bo zaraz to wszystko będzie gotowe do podania, ale to zaraz.
Ja wiem, że są wersje rozcinanego ziemniaka i nakładany jest czasami gzik do środka, ale my to zrobimy osobno. Czyli tutaj nałożymy gzika i teraz jeszcze to wszystko posypię prażonymi nasionami. Tutaj ułożymy taki wzorek z rzodkiewek. No i co? I jeszcze jedna rzecz. Kapitalna w smaku. Olej. Mianowicie olej konopny, który jest tłoczony na zimno i jest tylko do używania na zimno, ponieważ no, nie można na nim smażyć. No i już prawie wszystko. No bo jeszcze to. No i zobaczcie. Powiecie, że to jest nowoczesne, ale ja wam powiem, że to jest właśnie tradycyjne, bowiem kiedyś ludzie również w ten sposób z dobrodziejstwa konopi korzystali. I właśnie szczęśliwie do tego wracamy. Popatrzcie się. To wszystko płynie z tej ziemi. Korzystajcie z tego.